Witajcie kochani! Zapraszam Was bardzo gorąco do poznania razem ze mną historii moich gości. Będzie motywująco, ciekawie i po prostu życiowo. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Anna Grochocka, właścicielka marki Live Pillows. Cześć Aniu, na wstępie muszę o tym wspomnieć, ponieważ bardzo chciałam przeprowadzić z Tobą wywiad, odkąd zobaczyłam Cię w jednym z programów telewizyjnych, w którym z ogromną pasją opowiadałaś swoją historię i dzisiaj życie pisze nam kolejny scenariusz, gdzie mamy możliwość spotkać się w przepięknej Twojej pracowni i będę chciała dowiedzieć się, czym aktualnie się zajmujesz, czym związany jest Twój biznes, a ma on wiele wspólnego z liśćmi, tylko w trochę innej odsłonie, o której zaraz opowiemy. Natomiast powiedz proszę, skąd się pojawiła Łódź w Twoich planach, bo wiem, że oryginalnie jesteś z Warszawy. To był tak naprawdę przypadek, dlatego że poznałam mojego obecnego już teraz męża, który pochodzi z okolic Łodzi. I tak naprawdę nie planowałam tu mieszkać nigdy wcześniej, dopóki się nie poznaliśmy. Gdy zaczęliśmy się umawiać, to raz odwiedzał mnie w Warszawie, ja byłam tu raz u niego w odwiedzinach i gdy nadszedł moment decyzji, gdzie będziemy razem mieszkać, to stwierdziłam, że w sumie czemu nie, spróbujmy. I jak przyjechałam ponad 5 lat temu, tak już zostałam na stałe. Tak już zostałaś i Łódź Cię oczarowała. Tak, bardzo mi się podoba, dobrze mi się tu żyje. Jest to bardzo duże miasto, ale jednak trochę wolniej niż w Warszawie. A z perspektywy biznesu, który aktualnie prowadzisz, Łódź jest dobrym miejscem do rozwoju? Myślę, że tak. Przede wszystkim mam tu ogromną pracownię. Nie wiem, czy byłabym w stanie takie miejsce znaleźć w Warszawie. Też ceny bardzo są różne. Poza tym lokalizacja Łodzi na mapie. Tak naprawdę jesteśmy prawie w samym środku Polski, na styku autostrad, także dojazd jest na jakieś wydarzenia fajne, no myślę, że najlepszy. Poza tym działam przede wszystkim online, także to też nie gra aż tak dużej roli dla mojego biznesu. Okej. A liście w roli poduszek, tak jak obiecałam, dojdziemy właśnie do tego punktu. Skąd pomysł na to i kiedy on dokładnie powstał? To był pomysł, który zakorzeniła mi moja przyjaciółka. Ona była taką pomysłodawczynią tego pierwszego listka, bo powiedziała, że bardzo by chciała mieć taką poduszkę. Gdy ją uszyłam, zaczęłyśmy o tym rozmawiać, w sumie fajny pomysł, super mi się pracowało nad nią. I zaproponowała właśnie, żeby może zrobić z tego jakiś Instagram, jakąś taką stronę, fanpage. Na początku miałam takie, dobra, w sumie jakie czemu miałaś nie? odczucia na początku? Podobała mi się praca w ogóle z takim welurkiem, przyjemne to było bardzo. Poza tym też od razu widziałam reakcję, że to taką daje radość, że to jest takie miłe w odbiorze i stwierdziłam, że spróbuję, więc taki początek był taki bardziej wśród moich znajomych, gdzieś takie naprawdę raczkowanie w tym internecie, aż niespodziewanie wybuchło tak naprawdę. I do teraz prowadzisz to. A z jakich materiałów korzystasz? Bo wspominałaś, że jest to welur, ale czy są jeszcze jakieś inne i czy one pochodzą z polskich pracowni, czy korzystasz z zagranicznych? Zamawiam bezpośrednio u producenta w Polsce i szyję tylko z weluru tapicerskiego. To właśnie przede wszystkim ze względu na jego wytrzymałość, bo do tej pory dostaję zdjęcia od klientów, którzy kupili moje poduszki 3 lata temu i wyglądają identycznie. Poza tym mają wszelkie możliwe i potrzebne nam atesty, czyli łatwopalności na przykład. Mają warstwę hydrofobową, czyli tam za bardzo w nie nie wsiąka jakiś płyn, łatwo zetrzeć. Super się spierają i mają też atest pet-proof, dzięki czemu zwierzaczki nie brudzą tak sierścią tych tkanin. I ile zajmuje Ci stworzenie takiej poduszki zazwyczaj? Bo na pewno tutaj jest wiele parametrów, które ma wpływ na to, ale tak jakbyś mogła ocenić, ile poświęcasz czasu na wytworzenie jednej takiej? Dużo właśnie, tak jak mówisz, od modelu zależy, ale jest to średnio około 1,5 godziny. Tak, z dopracowaniem wszystkiego, wypchaniem, też na końcu sama ręcznie je zaszywam, ręcznie je metkuję. Także myślę, że takie 1,5 godziny to była taka średni czas. Okej. No, za oknem mamy jesień i tak sobie myślałam, jak zastanawiałam się nad pytaniami dla Ciebie, czy pory roku mają jakiś wpływ
na Twój proces twórczy? Czy na przykład właśnie to, że jest teraz taka aura jesienna, liście mamy wszędzie, w parkach, na ulicach, chodnikach i czy właśnie to jakkolwiek oddziałuje na Ciebie, że jesteś bardziej taka twórcza w tym, czy kompletnie nie ma to związku? Zależy w sumie, bo nie ukrywam, że jesień jest moją ulubioną porą roku, kiedy Moją właśnie też. można zagrzebać się w domu. A kiedyś nie lubiłam jej. Ja bardzo lubię, zawsze mi się dobrze kojarzy, bo zawsze na jesieni, czyli we wrześniu wracałam do szkoły, do plastyka, gdzie się uczyłam i mieszkałam, także dla mnie to był taki intensywnie twórczy okres artystyczny i zostało mi do tej pory to, ale jeżeli chodzi o wpływ na moją pracę, to pora roku nie jest w zasadzie zależna. Czasami ja też działam bardzo spontanicznie, nie planuję kolekcji, one powstają tak w zasadzie nagle. Teraz jedną taką kolekcją, którą odświeżam od 3 lat, jest kolekcja jesienna, ale projekty do kolekcji jesiennej powstają tydzień przed premierą może. Ostatnio byłam z psem na spacerze i akurat weszła w taki ogromny bluszcz i jak zobaczyłam te liście, mówię, kurczę, to jest fajne, zrobię to. I zrobiłam. Także to jest bardzo taki proces spontaniczny nadal. Nieplanowany zupełnie. Ale to jest cudowne, prawda? Bo że nie masz takiego ograniczenia i po prostu różne sytuacje wpływają na Ciebie, że później powstają takie efekty, Tak, jakie to widzimy. jest super, ale ma też swoją złą stronę, dlatego że mam masę inspiracji. Zdarza się, że tworzę kilka projektów dziennie nawet i sama muszę stopować się jednak, żebym wiedziała, że dam radę, że dźwignę to i nie okaże się... Na ten moment mam na stronie 40 gatunków, z czego niektóre usuwam albo chowam do odświeżenia, bądź może do nich nie wrócę, jeszcze zobaczymy, ale wiem, że też muszę brać jakby pod uwagę to, czy będę w stanie to wszystko sama zrobić, bo to jednak jest dość dużo. Dokładnie, a właśnie powiedziałaś sama, czyli cały ten biznes jest oparty na Tobie, czy masz po prostu kogoś jeszcze do wsparcia? Nie, jestem sama, także okazyjnie tak naprawdę pomaga mi rodzina. Pierwsze moje święta to pomagał mi mąż też w wypychaniu, bo no... Czyli mąż bierze aktywny udział. Już teraz nie, jakby jestem teraz poza domem, bo zaczynałam tą pracownię w domu, jestem tutaj w pracowni tak naprawdę od roku, także teraz jestem sama, ale cały czas udoskonałem te procesy tak, żeby jakby sama się wesprzeć. Jasne, a myślisz w ogóle z perspektywy czasu, żeby może zatrudnić kogoś, jeżeli będzie taka potrzeba właśnie, że ten biznes będzie się rozwijał, będzie ta skala większa, żeby tutaj ktoś jednak Ci pomagał? Bardzo bym chciała. To myślę jest plan na przyszły rok, tylko tutaj już To kwestie... niedaleko. Niedaleko, tak, tylko tu kwestie bardziej formalne, także trzymam kciuki za taką naprawdę lepszą zmianę, która nam pozwoli jednak te biznesy małe utrzymać na powierzchni i tak naprawdę rozwijać, tak? Jasne. Tak jak tutaj muszę się wesprzeć ściągawką. Nazwy produktów na Twoich stronach są nazwami łacińskimi, między innymi Syngonium, Alocasia poli. Czy ten zabieg jest celowy, ponieważ no jednak dla nie wszystkich będzie to łatwe zapamiętać te skomplikowane, może dla mnie albo dla niektórych nazwy. Tak, to prawda, nie są najłatwiejsze często w wymowie i też wiele razy spotykam się z tym, że ludzie bardzo różnie je wymawiają. Przede wszystkim jak zaczynałam tworzyć, to wiedziałam, do jakiej niszy chciałabym trafić, bo sama kolekcjonuję rośliny, mam ich dość dużo w domu. I to był taki właśnie bardziej niszowy biznes. Dopiero z czasem on tak zaczął się rozrastać, że wyszedł poza tą niszę tak naprawdę. Co ciekawe, znam wiele przypadków osób, które kupiły sobie poduszkę, a potem zaczęły kolekcjonować rośliny, więc też jakby zaraziły się zupełnie od tej drugiej strony. Czyli to jednak może być taki odwrócony proces, czyli nie trzeba być miłośnikiem roślin na początku, żeby kupić poduszkę, bo można zrobić odwrotnie, kupić poduszkę i zacząć interesować się roślinami. Tak, jedna moja obserwująca kupiła swojej mamie anturium, poduszkę. Po tygodniu napisała do mnie, że mamie się tak spodobała poduszka, że kupiła sobie żywe anturium. Także to jest naprawdę bardzo różne. O tym nie pomyślałabym, że jednak na przykład poduszki w kształcie liści mogą wpłynąć tak pozytywnie Mnie na... też to zaskoczyło wtedy, ale to było bardzo super Bo bardziej miłe. właśnie celowałam w to, co Ty mówisz, że osoby, które interesują się roślinami, to będzie ta nisza i będą chciały mieć po prostu poduszkę na kanapie, łóżku właśnie w kształcie roślin. Tak, i to jest taki mój główny odbiorca, ale to mimo wszystko gdzieś tam rośnie, zwłaszcza w momencie, kiedy pojawiłam się w telewizji. To wtedy też miałam taki boom, gdzie ludzie, którzy niekoniecznie znają to nazewnictwo, takie typowe roślin, z czego ono i tak jest uproszczone, dlatego że część tych moich roślinek jest hybrydami 2 różnych gatunków, ale to już by było zbyt dużo, więc jakby staram się to upraszczać.
ale wyszło to poza ramy tej właśnie niszy. I w sumie fajnie, no bo jakby wzbudziło zainteresowanie coś zupełnie innego, coś nowego, bardziej niż poduszka serduszko, poduszka stokrotka, tak inaczej. Nie, dokładnie, dokładnie. Ja pamiętam właśnie ten moment, kiedy zobaczyłam Ciebie w programie i pomyślałam sobie, Boże, jaki fajny biznes. I nigdy bym na to nie wpadła, ale historia jest też cudowna, że Twoja przyjaciółka po prostu zainspirowała Cię do tego Tak, to i było Ty się takie odważyłaś. ziarenko pierwsze. Tak, pierwsze tak ziarenko, ale naprawdę. czasami trzeba mieć taki właśnie katalizator do pewnych działań, które później się tworzą same i można coś stworzyć fantastycznego. No i teraz jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. Tak jak powiedziałaś wcześniej, zaczynałaś biznes u siebie w domu, a teraz jesteś już w swojej pracowni tutaj w Łodzi. Ogromnie pewnie cieszysz się z tego takiego progresu, który zrobiłaś na przestrzeni tych kilku lat. Oj, tak. Pamiętam pracę w domu, to też było dla mnie fajne, bo jakby byłam u siebie w kapciach, no tak jak teraz w sumie, ale miałam ten klimat. Ja jestem domatorką, więc mi to nie przeszkadzało zupełnie, tylko przeszkadzał mi brak przestrzeni, bo jednak był to kącik sypialni, taki dość nieduży, bo 3 na 2 metry, i gdzie trzeba to było wszystko pomieścić. Na ten moment, jak już tak się rozrosłam, mając 4 maszyny, byłoby to niewykonalne. Gdybym musiała rezygnować z pracowni i jakoś tam próbować pomieścić to w mieszkaniu, to myślę, że nie wiem, chyba musiałabym dobudować swoje piętro. Dokładnie tak, no ale dobrze, idźmy w takim kierunku, że się rozrastamy, ta skala się robi większa i Tak, biznes. tak. Niedawno wynajęłam jeszcze kawałek innej pracowni, żeby mieć magazynek, także Super. to cały czas jakby idzie do góry. A właśnie myślisz o tym, bo widziałam na stronie, że oprócz liści masz już bryloczki w kształcie liści, są też grzybki, jest też dynia, ale myślisz też właśnie w kontekście tej skali biznesu, żeby jednak ten asortyment powiększać? Czy chcesz się fokusować tylko i wyłącznie na tych liściach i to będzie dalej główny taki bohater? Myślę, że będzie takim głównym bohaterem, tak jak powiedziałaś. Pisałam też o tym w zeszłym roku już, że chciałabym wrócić tak trochę bardziej do moich korzeni i wrócić do odzieży. Okej. Więc myślę o tym intensywnie. Na razie jest to w formie projektu. Już testowałam hafty na odzieży. Zobaczymy tak naprawdę. Odzew był bardzo fajny. Mam bardzo fajną społeczność wspierającą, która daje mi taki naprawdę rzeczywisty feedback, jeżeli coś mi się podoba, bądź też nie ukrywam tego, że ja przyjmuję krytykę, bo lubię, jak ktoś mi powie na przykład, że ta roślinka jest fajna, ale w rzeczywistości zależy mi bardzo jednak, żeby to było odwzorowane. Żeby to było przedmiot taki użyteczny do domu, ale jednocześnie, żeby on miał ten swój taki charakterystyczny klimat. Okej. Więc często mojej społeczności pytam o to, czy im się to podoba, czy może byśmy coś zmienili. I tak samo właśnie pytałam odnośnie odzieży, bo chciałabym stworzyć taką niedużą naprawdę linię, bo też jestem przeciwniczką nadprodukcji. I jak na razie odzew był fajny, więc zobaczymy, jak się potoczy przyszły rok. Kurczę, to idzie w takim ambitnym kierunku, powrót do korzeni, czyli do tego właśnie, co robiłaś wcześniej przed założeniem biznesu. A w jednym z materiałów, który przeglądałam, przygotowując się właśnie do naszej rozmowy, było hasło nawet, znaczy taka informacja, że właśnie Ty nie postrzegasz osób, które kupują od Ciebie produkty jako klientów, tylko właśnie Wy jesteście taką społecznością, bardziej właśnie traktujecie się, że wymieniacie informacje, że się wspieracie i tak dalej. Więc to jest też bardzo ciekawe, że nie postrzegasz tego, tak jak zazwyczaj firmy, marki, że to jest klient, tylko tworzysz coś takiego unikatowego. Biorę to tak bardzo osobiście, też jak szukam zamiennika słowa klient i czasami to powiem ten klient, to gdzieś to mi tak stoi w gardle, bo mimo wszystko mam ten taki personalny kontakt z ludźmi, przede wszystkim dlatego, że sama prowadzę swoje social media, sama rozmawiam, wymieniam się mailami, dzwonimy do siebie, jak jakaś paczka się zgubi. Co na szczęście się nie zdarzało często, ale często ludzie też dzwonią powiedzieć, że po prostu super wykonanie, że zdążyło na czas, bo było na imprezę, także mam kontakt z ludźmi taki żywy dosyć. I ciężko bardzo tak to doceniasz, nazwać. widzę. Tak. I nawet kiedy ja na przykład mam gorszy czas, na przykład jestem chora i coś się wydarzy i powiem, że nie będzie tego dnia dostawy, bo się źle czuję, to nie czuję tej presji, że ktoś zawiodła, nawaliła, że ta firma nie działa czy coś takiego, tylko ludzie mnie traktują też osobiście na zasadzie
to jest Ania Grochocka, ona tą firmę prowadzi, też jest człowiekiem, też jest tu jedna. Więc to działa w obie strony, że my się rozumiemy. A miałaś na przykład takie momenty, że właśnie był natłok pracy i ktoś chciał dostać poduszkę, nie wiem, w 2-3 dni, a Ty po prostu odpisywałaś, że jasne, jak najbardziej mogę to zrobić, ale zajmie to 1-2 tygodnie. I jak wtedy w takich sytuacjach, jeżeli były, reagowali twoi odbiorcy? Nie spotkałam się z sytuacją, w której ktoś był zły. Raz miałam sytuację takiego pana, któremu bardzo leżało. Tutaj niestety była wina po stronie firmy kurierskiej, która nawaliła i ta paczka nie doszła. W pierwszej linii, tak jakby w tych emocjach złości, to jakby troszeczkę, no nie, że jakoś tam bardzo agresywnie zareagował, ale, że tak powiem, w cudzysłowie mi się w pierwszej linii oberwało, ale dogadaliśmy się od razu, także tutaj nie było mojej winy. Jeżeli chodzi o jakieś takie szybkie czasy realizacji, to ja od razu mówię, że jestem jedną osobą, że jest to rękodzieło, że jednak jest to taka mini produkcja tak naprawdę, gdzie ja czuwam nad calutkim procesem i nie jestem w stanie, tym bardziej, że sporo pracuję, ale staram się, to jest coś, czego się uczę mniej więcej od roku, mam wolne weekendy i staram się mieć te popołudnia w domu, bo jednak też mam rodzinę i chcę to rozgraniczyć. To jest też trudna sprawa, jeżeli ma się taką pracę o pasję, tak naprawdę, bo głowa buzuje 2-4 na dobę, nie da się tego wyłączyć, zwłaszcza procesu twórczego, więc zabieram go do domu i w pewnym stopniu to, że mam pracownię poza domem, pozwoliło mi też jakby rozgraniczyć te dwa światy. Bo co nie jest wcześniej łatwe. było ciężko. Tak, wpadałam na pomysł, wstawałam z kanapy, mówiłam do męża, że coś wymyśliłam i szłam do pokoju i szyłam. Tak, weekend. Bo już ja już byłam tu gotowa teraz, muszę to sprawdzić, przetestować, jestem ciekawa. Nie ukrywam, że no, mam dużo frajdy z tego cały czas. Także. Ale wiesz co, to jest tak często właśnie, jak pasja jest Twoją pracą, że ta granica jest tak cienka, że po prostu dla Ciebie to jest coś takiego naturalnego. Nie czujesz, że Ty pracujesz, to po prostu coś tworzysz, Dokładnie, żyjesz dlatego tym, trzeba cieszysz się. budować granice tego i też mi zajęło to dobre 2 lata, tak naprawdę, żeby jednak to rozłączyć, żeby mieć ten czas zupełnie związany z innym hobby. Okej. A jakie masz inne hobby? Bardziej mam na myśli, nie wiem, czytam książki, miałam przez chwilę taki okres, kiedy robiłam linoryty, bo chciałam sobie poodbijać na jakichś ubraniach. To też czasami są takie rzeczy na zasadzie, spróbuję może coś tam porobić jak masz wolny innego czas. po prostu. Ale nadal są jakieś to prace manualne, rysowanie na przykład, więc no, ręce chodzą cały czas generalnie. Cały czas. Powiedz mi, na jakie okazje kupują Twoi odbiorcy właśnie poduszki? Czy są na przykład jakieś specyficzne święta, czy to jest po prostu bez okazji? Na przykład w wiadomościach, jak piszą do Ciebie, to mówią, tutaj będzie prezent dla żony, prezent dla męża, dla dziecka. Czy to jest po prostu tak spontanicznie, chciałbym Bardzo różnie. Dużo osób kupuje tylko dla siebie, ale znam też osoby, które kupują dla siebie i obkupują całą swoją rodzinę, także jedna prezenty tak bez okazji. Jedna moja taka znajoma, no właśnie znajoma, bo ciężko powiedzieć klientka, bo już też rozmawiałyśmy wiele razy, napisała mi ostatnio, że generalnie u niej w rodzinie, w każdym domu jest moja poduszka jakaś. Boże, naprawdę. Także Czyli jesteś częścią każdego domu, każdej rodziny. Ale to jest cudowne. Jakbym tworzyła takie rzeczy, miałabym taki talent jak Ty, to pewnie byłoby po prostu dla mnie przemiłe móc słuchać takich rzeczy. Mnie to tak cieszy ogromnie, bo właśnie one nie są... Coś, czego chciałam uniknąć, to to, że tworzę rzeczy, które leżą w pustym domu. A gdy widzę po zdjęciach, czy jakichś relacjach, czy mam jakiś tam... ktoś do mnie napisze, tak, to widzę, że one żyją gdzieś w tym świecie, w tych rodzinach. Nie wiem, tam często zdarza się, że zwierzęta je podkradają albo dzieci, ale ludzie z nimi podróżują na przykład. No, to są takie fajne historie, kiedy ktoś też wymyśla inne zastosowanie dla nich. Jak kiedyś na przykład, to też o tym wspominałam w programie, gdzie jedna pani napisała do mnie, że poduszka Miłożom, taka duża, ona jej użyła jako poduszki do karmienia. Także inna pani z kolei złamała nogę i podpierała się begonią, bo jej się wygodniej spało. Także to jest też fajne, że one gdzieś tam uczestniczą w tym życiu, nie tylko jako forma dekoracyjna. To jest część po prostu czyjegoś życia i Ty tak, to mnie bardzo nakręca. Tak. A masz takie coś na przykład, że piszą do Ciebie właśnie osoby, co by można było jeszcze
chodzi mi nie ulepszyć, tak jak właśnie mówiłaś o tych radach, ale na przykład, nie wiem, zróbmy taki konkretny liść, bo coś wyszperali O i po tak, prostu... dostaję zdjęcia, Tak? albo są to pobrane z internetu, albo zdjęcia żywych roślinek. Też często, kiedy mam jakiś pomysł, na przykład, że chciałabym zrobić jakiś gatunek, to ogłaszam wśród tych moich znajomych, albo po prostu w relacji, że szukam takiej rośliny, jakieś zdjęcia takich referencyjnych i pokombinujemy, bo może zaprojektuję. I jest odzew? Jest. Okej, super, to jest zaangażowanie. Ta grupa roślinna typowo, Na maksa. to jest ta największa grupa, która jest jakby w tej mojej całej puli tych znajomych z internetu. A social media pomagają Ci w biznesie? Oj, to tak naprawdę jest chyba najważniejszy element u mnie tak naprawdę. Czyli jednak to, w jakich czasach żyjemy, też pozwala nam wykorzystywać w dobrych intencjach właśnie social media, bo wiadomo, jest wiele takich różnych rozmów, że social media są nie do końca potrzebne, bardzo jesteśmy od nich uzależnieni, ale z drugiej strony pomagają nam choćby w promowaniu tego, co robimy. Tak, tak. Ja uważam ogólnie, że social media są super, tylko tak naprawdę musimy też nauczyć się filtrować treści dla nas ważne. Przy jakiejś, nie wiem, zdarzają się jakieś, nie wiem, większe, powiedzmy, afery internetowe i wtedy podnoszą często ludzie, że właśnie social media nie są niczym dobrym, żeby najlepiej to usunąć, to wszystko, a tak naprawdę to my decydujemy, co my obserwujemy. Tak, jestem bardzo podobnego właśnie zdania, że to my Tak, decydujemy. jest masa wartościowych ludzi. Sama obserwuję psychologów, psychoterapeutów, innych twórców. Gdzie zdobywasz wiedzę, prawda? I mało tego, mogę z nimi kontakt nawiązać, gdzie w normalnym życiu nie byłoby do końca możliwe. Albo odległością, albo tym, że nie wiem, wstydziłabym się podejść, też do kogoś podejść, zagadać troszkę głupio. Albo byś nie miała stricte kontaktu mailowego albo telefonicznego, Tak, a żeby tutaj jest tak, że po zadzwonić, prostu napisać. możemy gdzieś jakiś ten kontakt złapać i to jest naprawdę ekstra. Ja tak zrobiłam z Tobą. Dokładnie, dokładnie. Więc, I też moja firma udało mi jest, się. że tak powiem, pandemiczna, no bo powstała w 2020 roku. Gdybym zaczęła to robić do szuflady albo z myślą, że gdzieś się pokaże na jakichś targach, to na pewno nie miałam takiego, nie zdobyłabym takiego dużego grona odbiorców. W tym internecie było to o wiele łatwiejsze po prostu. I łatwiejsze, żeby z nimi nawiązać więź. Tak. To na pewno. No dobrze, a powiedz mi z perspektywy już tych kilku lat, bo jesteś łącznie 4, tak? 4 urodziny będą. Jeżeli... Teraz to będą moje, bo zaczęłam w sklepie Kruszów w grudniu 2020. Zaczęłam latem, ale sklepie Kruszów w grudniu. To będą moje 4 święta tak naprawdę. 4 święta, tak. 4 święta. Myślisz sobie czasami, że fajnie by było wyjść poza granice Polski, żeby... Bardzo bym chciała. Czyli Bardzo bym jest chciała. tutaj pomysł na to. Tak, i mam ogrom zaniedbanych tak naprawdę odbiorców z zagranicy, którzy do mnie piszą. Czy już się odzywają? Tak, tylko że tutaj blokują mnie tylko kwestie formalne tak naprawdę, bo... Bo to trzeba jakoś inaczej, tak? Tak, są kwestie podatkowe, regulaminów takich wewnątrzwspólnotowych, jest tego dość dużo, a ja nadal jestem sama, więc wiem, że jak wezmę sobie to jeszcze na głowę, to może byłabym w stanie to wszystko oprzeć, że tak powiem, ale blokuje mnie wiedza, dlatego że też bardzo lubię wiedzieć dużo rzeczy. Mimo tego, że na przykład mam księgową, to i tak czytam, co się zmienia w prawie. Bałabym się, chciałabym, żeby to było tak na tip-top. Okej, czyli lubisz też być sama zabezpieczona i wiedzieć jakby z każdej dziedziny, jakie są Twoje prawa, co Tak, Ci ewentualnie grozi, więc żeby po prostu być przygotowaną. Na przykład mamy księgową, ale prawda jest taka, że za nasze biznesy odpowiadamy my, personalnie, więc ta wiedza jednak lepiej mieć. Dobrze. A czego w takim razie mogę Ci życzyć? Żebym sobie spokojnie rosła dalej, w takim swoim tempie i rytmie i chyba tyle tak naprawdę. No to ja jeszcze dodam, żebyś swoje produkty sprzedawała za granicą. O, to by było super, dziękuję. Więc bardzo Ci tego życzę. Dziękuję ślicznie za rozmowę.